Cześć wszystkim, z tej strony Kołopuszek. Dziś wracam do Was z nowym speed paintingiem. Zostałam zainspirowana ostatnim filmikiem Kasi Mecińskiej, w którym opowiada o polskich słowach, które są dla niej strasznie dziwne i zabawnie się kojarzą. Właśnie tak powstała krewetka pod krawatem, czyli krawatka. Tym razem rysowałam w programie Photoshop. Cały rysunek w czasie rzeczywistym zajął mi około godziny 20. Pomysł na temat dzisiejszego filmu został zainspirowany komentarzem Kamili pod poprzednim wideo, a konkretnie jak się wycenić. Kwestia jest bardzo trudna, ponieważ projektowanie czegokolwiek jest usługą. Nie ma określonych, ani tym bardziej narzuconych ram, których graficy czy ilustratorzy mają się trzymać. W zasadzie, jeśli jesteś profesjonalistą, możesz powiedzieć dowolną kwotę i ona będzie ok. Wszystko zależy od tego, czy Twój klient się na nią zgodzi. Czynniki, które wpływają na wycenę. Moim zdaniem jest to szacowany czas wykonywania projektu, ale nie zaszkodzi wiedza o tym, że jest możliwość wyceny na godzinę. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na wycenę, jest deadline. Jeśli jest krótki, najlepiej policzyć ekstra. Poziom skomplikowania projektu. Im bardziej skomplikowany, tym wyższa cena. Poprawki. Najlepiej określić ilość poprawek, które są w cenie i ile będzie kosztowała kolejna poprawka później po tym okresie, po wykorzystaniu tych poprawek. Klient. I tu mam na myśli, czy dobrze się nam z nim współpracuje. Jeśli tak, można policzyć mniej. Jeśli słabo, to lepiej więcej. Plik edytowalny. Bardzo często dostawałam prośbę o udostępnienie pliku edytowalnego, ale wydaje mi się, że w przypadku innym niż projekt logo za plik edytowalny powinno się płacić ekstra. W dalszej perspektywie to, co powinniśmy wliczać w cenę, jest również nasze wykształcenie, ukończone kursy, nasze doświadczenie, po prostu nasza wartość naszej marki. Dlatego właśnie znani graficy i ilustratorzy mogą sobie wywołać tak wielkie kwoty za swoje usługi. Ale co jeśli jesteśmy gdzieś na początku swojej kariery i niekoniecznie możemy rzucić szaloną kwotą na wycenie swojemu klientowi, bo nas wyśmieje? No to też się zdarza. Wielu z Was pewnie szuka zleceń w grupach facebookowych. Często gęsto znajdzie się tam kilku grafików, którzy widząc Waszą wycenę zacznie Wam mówić, że niszczycie rynek. Po pierwsze, to nie robicie tego, ponieważ macie inną grupę docelową niż grafik, który żąda 1005 czy 50 tysięcy za logo. No a po drugie, to grafikowi, który bierze 1000 zł za logo po kliencie, który po prostu nie ma takiej kwoty na wydanie, no nic. No i takie moje rady na koniec. Zawyż swoją cenę. Serio, graficy zazwyczaj za nisko się liczą, więc dodaj do ceny dodatkowe 10%, najwyżej będzie z czego spuszczać w negocjacjach. Jeśli projekt jest duży i potrwa kilka miesięcy, poproś o zaliczkę i płatność w ratach. Ustal szczegóły projektu. Po prostu wpisz umowę. Szanuj swój czas i czas klienta. Mam nadzieję, że ten film trochę Ci pomógł się wycenić. Jeśli masz jakieś pytania, pisz w komentarzu pod filmem, chętnie odpowiem na wszystkie wątpliwości. Jeśli film Ci się podobał, daj łapkę w górę. Jeśli podoba Ci się tematyka i to, co zarysuję, zasubskrybuj Kołopuszka. Linki do moich social mediów, bloga i sklepu na Creative Market znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia następnym razem.